Celem Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko jest niesienie wsparcia, prowadzenie terapii i rehabilitacja osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, między innymi poprzez prowadzenie ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Dolina Słońca w Radwanowicach pod Krakowem oraz ośrodka w Lubiatowie na Pobrzeżu Kaszubskim. Cisco wspiera Fundację Anny Dymnej mimo wszystko od wielu lat. Nasi pracownicy angażują się w wolontariat na rzecz jej podopiecznych, a także organizują zbiórki charytatywne. Tak jak niedawno ukończoną zbiórkę 20 000 złotych na 20-lecie powstania fundacji. Sevenet, złoty partner Cisco, również od lat angażuje się w pomoc osobom potrzebującym, między innymi z wykorzystaniem swoich kompetencji technologicznych i bogatego doświadczenia integratorskiego. Z Sevenet współpracujemy już ponad 20 lat. Mamy na koncie wiele wspólnych wdrożeń dla największych klientów w Polsce, ale udało nam się także zrealizować szereg projektów, które realnie pomogły osobom potrzebującym. Działania CSR są zaszyte w DNA Sevenet. Potwierdziliśmy to podczas ostatniego Cisco Partner Summit, odbierając nagrodę Social Impact Partner of the Year. Jako pierwsi i jedyni w Polsce na rynku EMEA oraz Global. Nagroda ta została przyznana w dowód uznania naszych wysiłków we wspieraniu organizacji użytku publicznego. Tak, zrodził się pomysł, aby dostawca najwyższej klasy technologii, czyli Cisco i doświadczona firma integratorska Sevenet połączyły siły i wspólnie zmodernizowały infrastrukturę sieci bezprzewodowej w 3 lokalizacjach fundacji mimo wszystko. Do wdrożenia zupełnie nowej sieci zdecydowano się wykorzystać najwyższej klasy sprzęt sieciowy Cisco Meraki, tworzący kompleksową, łatwą w zarządzaniu i bezpieczną architekturę sieci bezprzewodowej. Dodatkowo Cisco uruchomiło VPN dla pracowników fundacji mimo wszystko pracujących zdalnie. Rozwiązanie Cisco Meraki jest w pełni zarządzane z chmury, z dowolnego miejsca na świecie, także z poziomu aplikacji mobilnej. Administrator ma więc pełen podgląd tego, co w danym momencie dzieje się z infrastrukturą. Dodatkowo, w razie jakichkolwiek incydentów, otrzymuje proaktywną notyfikację bezpośrednio na telefon. Sprzęt, licencje i usługi wsparcia technicznego zostały sfinansowane dzięki darowiźnie od firmy Cisco. Usługi wdrożeniowe i osprzęt były darowizną od firmy Sevenet. Łączna wartość projektu to ponad 1 000 000 złotych. Jako wieloletni partner Cisco mamy doświadczenie w integrowaniu nowoczesnych rozwiązań w zróżnicowanych środowiskach. W tym projekcie uruchamialiśmy sieć Wi-Fi w 3 lokalizacjach całkowicie różnych od siebie. Od malutkiego biura w centrum miasta, poprzez leśne, powojskowe tereny, po ogromny ośrodek w Radwanowicach. Jest tam kilka niestandardowych budynków, wyposażonych na przykład w salę teatralną, przestrzenie socjalne czy pomieszczenia do terapii zajęciowej. Projektowane rozwiązanie musiało zatem zostać uszyte na miarę dla każdego z tych miejsc. Zespół doświadczonych inżynierów świetnie poradził sobie z instalacjami na wysokościach, w wąskich kanałach wentylacyjnych, w upale i o przeróżnych porach. Przekop w środku lasu też udało się wykonać bez większych problemów. Wyzwaniem był montaż urządzeń i okablowania w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w istniejącą infrastrukturę. Zależało nam, aby w miarę możliwości nie przerywać prowadzonych zajęć, tak aby podopieczni i ich opiekunowie nie odczuli negatywnych skutków naszych prac. Dobra technologia ma to do siebie, że działa, a jest dyskretna albo prawie niewidoczna. Współpraca z firmami Cisco i Sevenet mogę określić jednym słowem: rewelacyjna. Od etapu analizy, gdzie praktycznie prześledziliśmy wszystkie nasze potrzeby, oczekiwania i przygotowaliśmy wstępne założenia. Potem wizyta inżynierów Cisco, którzy robili pomiary i sprawdzali, gdzie co trzeba podłączyć i przygotować. Etap kolejny to była wizyta ekipy montażowej Sevenetu, gdzie ich ogromne doświadczenie sprawiło, że praktycznie nie mieliśmy żadnych problemów. Bardzo czysta, precyzyjna robota, nie było jak gdyby żadnych utrudnień. Potem etap wdrożenia już podłączonych sprzętów, czyli praktycznie stała opieka, jeśli chodzi o firmę Cisco i oprogramowanie sprzętu i przygotowanie całej infrastruktury. Ogromna pomoc, którą uzyskaliśmy od Cisco i Sevenetu w trakcie realizacji tego projektu sprawiła, że mamy bardzo wielki dług wdzięczności i wiemy, że możemy liczyć na nich w przyszłości. Dodatkową trudność, zwłaszcza w przypadku ośrodka w Lubiatowie, powodował fakt, że znajduje się on na terenie lasu, co znacznie utrudniało budowę sieci o dobrym zasięgu.
W ramach projektu Cisco przekazało fundacji antenę kierunkową 5G. Ustawienie anteny zoptymalizował 7net. Antena Cisco Meraki bezpośrednio komunikuje się ze stacją pomimo odległości i przeszkód. Fundacja w pewnym momencie poprosiła także o czujniki IoT Meraki, które mierzą temperaturę czy wilgotność. Dzięki czujnikom Meraki generowane są automatyczne alerty, jeśli parametry temperatury lub wilgotności powietrza nagle się zmieniają. Chciałbym teraz porównać naszą dotychczasową infrastrukturę i tą, którą mamy w tej chwili obecne. Porównanie jest proste. Przesiadamy się z pociągu osobowego na ekspres. Główny priorytet to były potrzeby podopiecznych. W związku z tym, planując i przygotowując infrastrukturę sieciową, musiałem pójść na pewne kompromisy. Mieliśmy wydzielone strefy, gdzie działało Wi-Fi. Mogliśmy na przykład pomiędzy oddziałami odbywać tylko jedną rozmowę telefoniczną naraz. I jeśli chodziło o pracę zdalną, to VPN zaczynał się przytykać przy kilkunastu osobach równocześnie korzystających z pracy zdalnej. W momencie, kiedy mamy wdrożoną infrastrukturę Cisco, praktycznie każdy podopieczny jest w stanie, trzymając tablet w ręku, przejść się po terenie całego ośrodka, nie tracąc dostępu do sieci. Na razie nie trafiliśmy na żadne ograniczenie. W szczycie mieliśmy ponad 30 osób równocześnie pracujących zdalnie i nie było jak gdyby żadnego spowolnienia. W tej chwili mam jeden wspólny punkt, gdzie pojawiają mi się informacje o tym, czy coś jest nie tak. Mam powiadomienia, alerty i łatwo mogę zareagować na wszystkie problemy, które występują, niezależnie od miejsca też, w którym jestem. W efekcie fundacja ma jednolitą, łatwą w zarządzaniu, kompleksową i bezpieczną infrastrukturę sieci bezprzewodowej. Wcześniej konieczne było logowanie się do każdego systemu i urządzenia w każdym z ośrodków z osobna. A teraz służy do tego jeden panel sterowania. To jest zupełnie nowe doświadczenie i poziom kontroli. Ponieważ pracownicy fundacji z wielkim entuzjazmem podchodzili do każdej naszej wizji i propozycji, a sprzęt i wdrożenie finansowane były ze środków 7net i Cisco, nie mieliśmy większych ograniczeń i mogliśmy zaproponować najlepsze naszym zdaniem koncepcje. Zawsze staramy się projektować rozwiązania na lata i tym razem nie było inaczej. Realizacja tego wdrożenia dała nam ogromną satysfakcję. Osoby pracujące w fundacji wykonują wspaniałą, ale jednocześnie bardzo trudną i wymagającą pracę. Dzięki temu wdrożeniu mogliśmy zrobić coś pożytecznego, żeby choć trochę im ułatwić codzienne funkcjonowanie, ale też otworzyć nowe możliwości. W końcu po to jesteśmy. Posiadanie nowoczesnej infrastruktury sieciowej to korzyści nie tylko dla pracowników fundacji, ale też dla podopiecznych i ich opiekunów. Możliwość łączenia się za pośrednictwem wideo, utrzymywania kontaktu z rodziną z każdego miejsca w ośrodkach, spędzania wolnego czasu przy pomocy internetu, a także dostęp do ogromnych zasobów przydatnych w zajęciach terapeutycznych, piosenek, filmów i wirtualnych łamigłówek. Ponieważ jestem aktorką, to jeszcze 20 lat temu nie zdawałam sobie dokładnie sprawy, jak ważny jest szybki kontakt, natychmiastowy kontakt z ludźmi. Fundacja zajmuje się różnymi przypadkami, różnymi losami. Często wymagana jest natychmiastowa reakcja. Parę razy udało mi się, dzięki temu, że odebrałam w nocy nagle komórkę, uratować komuś życie. Dlatego wiem, jakie to jest ważne. Mamy 2 ośrodki. Jeden jest w lesie, daleko nad morzem, drugi tutaj pod Krakowem. I bardzo często mieliśmy tam kłopoty z siecią. I to jest straszne, bo jesteś z kimś umówiony, masz coś strasznie ważnego załatwić, od czego zależał może los jakichś ludzi i nagle nie masz kontaktu, nie masz sieci. I ta walka trwała cały czas. Oczywiście radziliśmy sobie jakoś, ale było to czasami bardzo trudne. A tu nagle, bo na szczęście jesteśmy otoczeni bardzo życzliwymi ludźmi, pojawiły się 2 firmy, 7net i Cisco. I mamy super nowoczesną sieć do kontaktów z całym światem. I bardzo dziękuję, jesteście kochani, bo to jest fantastyczne, że jak się pomaga ludziom, to przyciąga się też ludzi, którzy chcą robić to samo. I jeszcze robią to w taki piękny sposób. Taki, że aż przyjemnie taką pomoc przyjmować. Wszystkim ludziom, którzy brali w tym udział, życzę, żeby uśmiech naszych podopiecznych zawsze rozjaśniał ich dni i żeby to dobro, którym nas obdarzyli, żeby do nich wracało ze zdwojoną siłą. Także życzę Wam szczęścia i bardzo dziękuję w imieniu i naszych pracowników, którzy dzięki Wam mają ułatwioną naprawdę pracę, no i też w imieniu podopiecznych, którzy mają z nami lepszy kontakt.